Dobry wieczór, dobry wieczór. Gra polskich twórców. Chciałbym, żeby to był horror. No cóż, zobaczymy. Opowiadania. Lovecraft. No, to są świetne opowiadania. Powiedzi atmosfera. Tu trudnych wyborów, elementów zręcznościowych. Przy zarządzaniu ekwipunkiem, a poruszanie się ograniczone jest do przechodzenia między lokacjami. Coś fantastycznego. Chujowo. Niektóre z nich pozwolą ci kontynuować odkrywanie historii, skrywają oraz autorze. Okej. Aha, dobrze. Są ukryte, aby je odnaleźć, skup wzrok i wypatruj starego znaku. Aha, ten znak albo ten, tak? Okej. Mam nie przeżyć, tak? Tej nocy. Trochę chujowa. Penniless, and at the end of my supply of the drug which alone makes life endurable, bear the torture, and shall cast myself from this garret window, squalid street below. No, grubo. Czekajcie chwilkę. O, teraz wszystko słychać. Dobra, teraz będzie już dobrze. No dobra, ale bez grosza przy duszy, to tu jakbym to już przeczytał. Czekajcie. Chyba że mam podłączony pad i to na padzie jest. Nie, jest taka sama opcja. Co teraz? Tak, momencik. I tak, nie mam swojego narkotyku, no zakładam, że nie wiem, morfina. I tu coś powinno być. Do not think from my slavery to morphine that I am a weakling or a degenerate. Morfina, no trafiłem, no. Tak? To powiedziałem morfinę? Chyba tak, bo to... Okej. Aha. When you have read these hastily scrawled pages, you may guess, though never fully realize, why it is that I must have forgetfulness or death. It was in one of the most open and least frequented parts of the broad Pacific that the packet of which I was supercargo fell a victim to the German sea raider. The Great War was then at its very beginning, and the ocean forces of the Hun had not completely sunk to their later degradation. Hunów, no dobra. So that our vessel was made a legitimate prize, whilst we of her crew were treated with all the fairness and consideration due us as naval prisoners. To by przypuszczał. So liberal, indeed, was the discipline of our captors, that 5 days after we were taken, I managed to escape alone in a small boat
with water and provisions for a good length of time. No kurczę, nie wiem czy to... No dobra, pierwszy irracjonalny pomysł za nami. Myself adrift and free, I had but little idea of my surroundings. Never a competent navigator, I could only guess vaguely by the sun and stars that I was somewhat south of the equator. Of the longitude, I knew nothing, and no island or coastline was in sight. No i teraz robiło się, słuchajcie, ciekawie. Bo... No właśnie. The weather kept fair, and for uncounted days I drifted aimlessly beneath the scorching sun, waiting either for some passing ship or to be cast on the shores of some habitable land. Chyba się kończy, co? Woda? But neither ship nor land appeared, and I began to despair in my solitude upon the heaving vastness of unbroken blue. The change happened whilst I slept. Its details I shall never know. For my slumber, though troubled and dream-infested, was continuous. When at last I awoke, it was to discover myself half sucked into a slimy expanse of hellish black mire, which extended about me in monotonous undulations as far as I could see, and in which my boat lay grounded some distance away. Though one might well imagine that my first sensation would be of wonder at so prodigious and unexpected a transformation of scenery, I was in reality more horrified than astonished. For there was in the air and in the rotting soil a sinister quality which chilled me to the very core. The region was putrid with the carcasses of decaying fish and of other less describable things which I saw protruding from the nasty mud of the unending plain. Perhaps I should not hope to convey in mere words the unutterable hideousness that can dwell in absolute silence and barren immensity. There was nothing within hearing and nothing in sight save a vast reach of black slime. Yet the very completeness of the stillness and the homogeneity of the landscape oppressed me with a nauseating fear. The sun was blazing down from a sky which seemed to me almost black in its cloudless cruelty, as though reflecting the inky marsh beneath my feet. No to jest taka interaktywna, bym powiedział, książka. No na ile interaktywna? No muszę wykonać takie właśnie ruchy. As I crawled into the stranded boat, I realized that only one theory could explain my position. Through some unprecedented volcanic upheaval, a portion of the ocean floor must have been thrown to the surface, exposing regions for which innumerable millions of years had lain hidden under unfathomable watery depths. So great was the extent of the new land which had risen beneath me that I could not detect the faintest noise of the surging ocean, straining my ears as I might. Nor were there any seafowl to prey upon the dead things. For several hours I sat thinking or brooding in the boat, which lay upon its side and afforded a slight shade as the sun moved across the heavens.
As the day progressed, the ground lost some of its stickiness and seemed likely to dry sufficiently for traveling purposes in a short time. That night I slept but little, and the next day I made for myself a pack containing food and water, preparatory to an overland journey in search of the vanished sea and possible rescue. On the third morning, I found the soil dry enough to walk upon with ease. Aha, jeszcze powinienem szukać, kurczę, tych... jakichś takich dziwnych wskazówek, nie wiem. The odor of the fish was maddening, but I was too much concerned with graver things to mind so slight an evil, and set out boldly for an unknown goal. I oto ruszyłem. All day I forged steadily westward, guided by a faraway hummock which rose higher than any other elevation on the rolling desert. That night, I encamped, and on the following day still travelled toward the hummock, though that object seemed scarcely nearer than when I had first espied it. No kurczę, no. O. Koszmary z oceanu. Twórca mitologii kultu. Fikcyjnego podwodnego miasta. Laje. Chyba przekonany, że na dnie oceanu nie może istnieć życie. Nie wolno takiego. Dziwi, że najciemniejsze głębiny oceanu są domem dla wielu. No tak. Żadnej zaczermiające. Lovecraftowski wygląd. No tak. No. Aha, czy jeszcze taka, może nie encyklopedia, ale dane, jeżeli chodzi o twórczość Lovecrafta. By the fourth evening, I attained the base of the mound, which turned out to be much higher than it had appeared from a distance. An intervening valley setting it out in sharp relief from the general surface. Too weary to ascend, I slept in the shadow of the hill. I know not why my dreams were so wild that night, but ere the waning and fantastically gibbous moon had risen far above the eastern plain, I was awake in a cold perspiration, determined to sleep no more. No powiem, kurczę, jestem strasznie zaskoczony. Jeszcze jest gra, ja mówię, to jest bardziej interaktywne opowiadanie. Such visions as I had experienced were too much for me to endure again. Ale zaciekawiła mnie ta historia, prawda? Wiemy prawdopodobnie, jak się skończy, a jak do tego doszło, widzimy teraz. And in the glow of the moon I saw how unwise I had been to travel by day. Without the glare of the parching sun, my journey would have cost me less energy. Indeed, I now felt quite able to perform the ascent which had deterred me at sunset. Picking up my pack, I started for the crest of the eminence. I
have said that the unbroken monotony of the rolling plain was a source of vague horror to me. But I think my horror was greater when I gained the summit of the mound and looked down the other side into an immeasurable pit or canyon, whose black recesses the moon had not yet soared high enough to illumine. I felt myself on the edge of the world, peering over the rim into a fathomless chaos of eternal night. Through my terror ran curious reminiscences of Paradise Lost, and of Satan's hideous climb through the unfashioned realms of darkness. As the moon climbed higher in the sky, I began to see that the slopes of the valley were not quite so perpendicular as I had imagined. Ledges and outcroppings of rock afforded fairly easy footholds for a descent, whilst after a drop of only a few hundred feet, the declivity became very gradual. Urged on by an impulse which I cannot definitely analyze, I scrambled with difficulty down the rocks and stood on the gentler slope beneath, gazing into the Stygian deeps, where no light had yet penetrated. All at once, my attention was captured by a vast and singular object on the opposite slope, which rose steeply about 100 yards ahead of me. An object that gleamed whitely in the newly bestowed rays of the ascending moon. That it was merely a gigantic piece of stone, I soon assured myself. But I was conscious of a distinct impression that its contour and position were not altogether the work of nature. A closer scrutiny filled me with sensations I cannot express. No chyba żadnych podpowiedzi innych nie ma, trzeba coś tutaj. Despite its enormous magnitude and its position in an abyss which had yawned at the bottom of the sea since the world was young, I perceived beyond a doubt that the strange object was a well-shaped monolith, whose massive bulk had known the workmanship and perhaps the worship of living and thinking creatures. Dazed and frightened, yet not without a certain thrill of the scientist's or archaeologist's delight, I examined my surroundings more closely. No, ja też studiuję to otoczenie. Chyba póki co. Nie widzę. The moon, now near the zenith, shone weirdly and vividly above the towering steeps that hemmed in the chasm, and revealed the fact that a far-flung body of water flowed at the bottom, winding out of sight in both directions and almost lapping my feet as I stood on the slope. Across the chasm, the wavelets washed the base of the cyclopean monolith, Cyklopowego, stygijskie. on whose surface I could now trace both No, inscriptions czerpię. and crude sculptures. Tak jest. Lovecrafta czerpię z tego. Mamy gdzieś tu jakieś te informacje dodatkowe? Nie. The writing was in a system of hieroglyphics unknown to me and unlike anything I'd ever seen in books. Consisting for the most part of conventionalized aquatic symbols such as fishes, eels, octopi, crustaceans, mollusks, whales, and the like.
Several characters obviously represented marine things which are unknown to the modern world. No dzisiaj one są już znane, powiedzmy, te, które żyją w głębinach. But whose decomposing forms I had observed on the ocean-risen plain. It was the pictorial carving, however, that did most to hold me spellbound. Dagon zawiera wiele motywów i metod opowiadania historii, które Lovecraft rozwinął w swoich późniejszych dziełach, takich jak Górach Szaleństwa, dzienniki, notatki bohaterów, wyspy, zew kultu lub fikcyjne istoty i bóstwa, oparte na prawdziwych wydarzeniach i mitologiach, szepczącym w ciemności. Dagon to również pierwsze dzieło Lovecrafta, w którym pojawia się postać z popularnej mitologii kultu. Niektóre późniejsze opowiadania Lovecrafta kończą się w sposób podobny do Dagona, ale pomińmy szczegóły, aby nie zepsuć zakończenia. Dziękuję. Oko. Plainly visible across the intervening water on account of their enormous size were an array of bas-reliefs whose subjects would have excited the envy of a Doré. I think that these things were supposed to depict men, at least a certain sort of men. Though the creatures were shown disporting like fishes in the waters of some marine grotto. Podczas swawoli. Or paying homage at some monolithic shrine, which appeared to be under the waves as well. Of their faces and forms I dare not speak in detail, for the mere remembrance makes me grow faint. Grotesque beyond the imagination of a Poe or a Bulwer. Poem. Edgar Allan Poe, pewnie. They were damnably human in general outline, despite webbed hands and feet, shockingly wide and flabby lips, glassy, bulging eyes, and other features less pleasant to recall. Curiously enough, they seem to have been chiseled badly out of proportion with their scenic background. For one of the creatures was shown in the act of killing a whale, represented as but little larger than himself. I remarked, as I say, their grotesqueness and strange size, but in a moment decided that they were merely the imaginary gods of some primitive fishing or seafaring tribe. Some tribe whose last descendant had perished eras before the first ancestor of the Piltdown or Neanderthal man was born. Awestruck at this unexpected glimpse into a past beyond the conception of the most daring anthropologist, I stood musing whilst the moon cast queer reflections on the silent channel before me. Then, suddenly, I saw it. With only a slight churning to mark its rise to the surface, the thing slid into view above the dark waters. Vast, and loathsome, it darted like a stupendous monster of nightmares to the monolith, about which it flung its gigantic scaly arms, while it bowed its hideous head and gave vent to certain measured sounds. No i ten obłęd mógłbym zrozumieć. Of my frantic ascent of the slope and cliff, and of my delirious journey back to the stranded boat,
I remember little. Można zrozumieć ten obłęd, prawda? Kuźwa, no raczej. I believe I sang a great deal and laughed oddly when I was unable to sing. I have indistinct recollections of a great storm sometime after I reached the boat. At any rate, I know that I heard pearls of thunder and other tones which nature utters only in her wildest moods. When I came out of the shadows, I was in a San Francisco hospital. Brought thither by the captain of the American ship which had picked up my boat in mid-ocean. In my delirium, I had said much, but found that my words had been given scant attention. Of any land upheaval in the Pacific, my rescuers knew nothing. Nor did I deem it necessary to insist upon a thing which I knew they could not believe. No dokładnie. Lovecraft był prominentną postacią w świecie amatorskiego dziennikarstwa w XV. W nazwie The Conservative. Moment. Poezja, opowiadania i krytyka literacka. Howard był utalentowanym mistrzem słowa. Krytykę, co do odstąpienia od pisania poezji. Weird Fiction po raz pierwszy od czasu, gdy był nastolatkiem. Dagon, opublikowany w 1919 roku, jest jednym z opowiadań, które powstały w tym okresie. Grozy, swój stosunek do działań wojennych i koncepcji pokoju na świecie. To, że jakikolwiek rozsądny człowiek może wierzyć w możliwość powszechnego pokoju, przerasta zdolności pojmowania The Conservative. Gdyby cały cywilizowany świat zgodził się jednocześnie na rozbrojenie, bez wątpienia co najmniej jeden naród zachowałby tajną broń i w odpowiednim czasie wykorzystałby swoich bardziej altruistycznych i mniej bystrych rówieśników, pokonując nieuzbrojone ofiary w dzikim szale podboju, dopóki nie nastąpi cud, który zmieniłby podstawowe impulsy ludzkiego zwierzęcia. Żaden kraj nie może być ponad wojną. No, coś o tym wiemy dzisiaj bardziej. Dobrze. Once I sought out a celebrated ethnologist and amused him with peculiar questions regarding the ancient Philistine legend of Dagon, the fish god. Głównym bóstwem Filistynów Dagon, czczony na całym Bliskim Wschodzie jako starożytny bóg płodności i plonów. Po hebrajsku słowo Dagon było rzeczownikiem pospolitym oznaczającym ziarno. Władcy Akkadu, Potami, wybrali go na patrona swoich wojennych podbojów. Pojawił się także jako sędzia zmarłych w poemacie asyryjskim i strażnik podziemnego więzienia w jednym z tekstów babilońskich. Jest często mylnie uważany za rybiego boga ze względu na błędną interpretację jego imienia, ponieważ w języku hebrajskim słowo Dagon, dag oznacza właśnie rybę, ryba. W dziełach Lovecrafta Dagon jest podwodnym bóstwem rządzącym istotami z głębin.
humanoidalną rasą o cechach ryb, która zamieszkuje oceany. Jest również czczony przez tajną sektę zwaną ezoterycznym zakonem Dagona. Grubo. Dobra, chyba będziemy się zbierać. Nie, jeszcze tutaj. But soon perceiving that he was hopelessly conventional, I did not press my inquiries. Mitologia kultu. No to się tak nie czyta kultu, no. Cthulhu, tak? Ten. No, świetna gra też, gdzie jest właśnie amerykański pisarz mitologiem. To przyjaźnił się również z Lovecraftem i opublikował wiele swoich prac za pośrednictwem swojej firmy Arkham House. Arkham, kojarzycie miasto Arkham? Choć po śmierci mistrza horroru bardzo przyczynił się do spopularyzowania jego twórczości, krąży wokół niego wiele kontrowersji. Jego z najbardziej wątpliwych decyzji było prowadzenie doktryny dobra i zła. Potwierdziłem katolikiem do mitologii, kultu. Cthulhu, co kontrastowało ze światopoglądem Lovecrafta. Tak, jego podejściem do kosmicznej grozy. Są często źle zrozumiane i błędnie przedstawiane w dzisiejszej kulturze. Nigdy tak naprawdę nie był zainteresowany tworzeniem mitologii, a termin mitologia kultu został ukuty przez Derlena po śmierci autora. Okej. No cóż, kogo nie ma, ten nie może się bronić. Właśnie tak to było. Czyli jego kolega troszkę wypatrzył jego twórczość, tak? W dzisiejszych czasach naukowiec to powszechnie akceptowany termin, jednak do początku XX wieku, kiedy opublikowany został Dagon, był on przedmiotem powszechnej debaty. Po tym, jak autor użył go w opowiadaniu, krytycy zwrócili mu uwagę, że bardziej odpowiednim terminem byłby człowiek nauki. Lovecraft przyznał w eseju w obronie Dagona, że gdyby Dagon został przedrukowany, prowadziłby do niego sugerowaną poprawkę. Naukowiec, scientist, został ukuty jako termin przypominający słowo artysta w celu określenia osób zajmujących się różnymi dziedzinami nauki. Jednak w XIX i na początku XX wieku badacze w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych byli zdania, że jedynym akceptowalnym oficjalnym terminem powinien być człowiek nauki, man of science, przypominający literata. Znaczący był tu m.in. fakt, że termin ten wskazywał na naukę jako przedsięwzięcie, do którego powinna dążyć tylko jedna płeć. Zgadnijmy, jaka to płeć. Słowo naukowiec weszło do powszechnego użycia dopiero po II wojnie światowej, a człowiek nauki stał się z czasem staromodnym synonimem. No tak. Okej. Czyli to taka naprawdę, słuchajcie, nie gra, ale taka interaktywna przechadzka. Liżemy twórczość Lovecrafta, ale dodatkowo też są inne. Night, especially when the moon is gibbous and waning, that I see the thing. Inne elementy, ciekawostki. I tried morphine, but the drug has given only transient surcease and has drawn me into its clutches as a hopeless slave. So now I am to end it all, having written a full account for the information or the contemptuous amusement of my fellow men. Tytoń i alkohol. Lovecraft nie znosił tytoniu, choć palił go, gdy miał 12 lat, aby wyglądać i czuć się jak dorosły.
korespondencji z przyjacielem Richardem Kleinerem twierdzi, że rzucił nałóg, gdy tylko zaczął nosić długie spodnie. Czyli gdy podrósł. Miał także bardzo konkretną opinię na temat alkoholu, o czym świadczy jego list do Sally Brown 13 lutego 28. Jeśli chodzi o picie, nigdy nie próbowałem uderzającego alkoholu, nigdy nie zamierzałem. Jako że odczuwam silny, estetyczny wstręt do wszystkiego, co stępia delikatną, naturalną równowagę rozwiniętego ludzkiego intelektu i wyobraźni. Picie wzbudziło moją osobistą odrazę, dlatego nie piję. Niech motłoch robi co chce. Jestem raczej za prohibicją, zakazem wszelkich antyspołecznych wpływów. No, taki troszkę wariat, prawda? Often, I ask myself if it could not all have been a pure phantasm. A mere freak of fever as I lay sun-stricken and raving in the open boat after my escape from the German man of war. This I ask myself, but ever does there come before me a hideously vivid vision in reply. I cannot think of the deep sea without shuddering at the nameless things that may at this very moment be crawling and floundering on its slimy bed, worshipping their ancient stone idols and carving their own detestable likenesses on submarine obelisks of water-soaked granite. I dream of a day when they may rise above the billows to drag down into their reeking talons the remnants of puny, war-exhausted mankind. Ten czas nadchodzi. Really? Of a day when the land shall sink and the dark ocean shall ascend amidst universal pandemonium. New York, New York. The end is near. I hear a noise at the door, as of some immense slippery body lumbering against it. It shall not find me. God, that hand! The window! The window! Czy ja naprawdę chcę wyskoczyć? Zakończymy to. No dobra. Niezłe, naprawdę, no, krótka historia, oparta, powiązana z Lovecraftem, czyli mroczna i zwariowana zarazem. No ja powiem tak, bardzo przyjemnie spędziłem blisko 40 minut, naprawdę. Blisko 40 minut, a bardzo przyjemnie spędziłem. Dziękuję twórcom. Ciężko tak na gorąco teraz coś powiedzieć. No kurczę. Szaleństwo.